Dzień dobry i być może dobry wieczór, nasi drodzy widzowie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Ja chciałem na wstępie Wam coś podpowiedzieć, gdyż właśnie sobie uzmysłowiłem, oglądając intro, Paweł, że można by było do tych naszych tam, wyliczań podłożyć sytuację, kiedy ja mówię, ile ty chcesz tych wideo nagrywać? Jedno, drugie, trzecie. Ja tam krzyczę, że nie. Myślałem, A ty o mówisz, czekoladzie. że tak. Ile tej czekolady, tych tabliczek mam zjeść? Jedną, dwie, trzy? Ja krzyczę, ja muszę Może się tak. rozpakowywać, a ty tylko tak zakładasz ręce. I to tak troszeczkę możecie odtworzyć, widzowie. Pewnie nieraz nasze rozmowy wyglądały na zapleczu tak, ale po co się dzisiaj spotykamy po południu w naszym komentarzu dnia? Promocja jest. W niektórych supermarketach można kupić 300 muszę gramową czekoladę. Ja muszę być mistrzem zen przy tym człowieku, naprawdę. Słuchajcie, ja nie bez przyczyny miałem pan zen, bo z nim trzeba naprawdę mieć dużo cierpliwości. Nie, no słuchaj. Nie znałeś, nie kłam, tutaj widzę, jak ten twój przydomek powstał. Słuchajcie, spotykamy się w komentarzu dnia i on ma być poważny, ze względu na to, że dotykamy poważnego tematu. No nie wiem, czy będzie poważny, bo nagrywamy przy piątku, to jest raz, drugi raz. No temat trochę jest poważny, patrząc co Rosjanie wyprawiają. Starałem się, no dobrze. No patrząc, słuchajcie, co oni wyprawiają, no to nie wygląda to poważnie, no ale postaramy się do tego jakoś profesjonalnie podejść i wam opowiedzieć, o co chodzi z tymi komisarzami ludowymi czy finansowymi. Walutowymi, finansowymi. Bo w sumie jeszcze nie ma ustalonej nazwy, bo może być jakaś taka specjalna nazwa też. Nie, jest ustalona nazwa. Ogólnie to może zacznijmy od początku. Co się w ogóle wydarzyło? Bo sobie tak mówimy, już przechodzimy do tych komisarzy, czyli do tego, jak to ma być egzekwowane, natomiast może powiedzmy. Tak jak wiecie, od jakiegoś czasu rosyjska gospodarka przeżywa problemy. Pomimo że propaganda twierdzi, że jest odporna na wszystko, no to okazuje się, że jednak te sankcje dosyć dużo szkody przyniosły, no i również są dosyć duże wydatki. W związku z tym od jakiegoś czasu z tajemniczych powodów, bo to rząd na przykład, to też jest zabawne, możemy przy piątku powiedzieć, oni nie wiedzą, dlaczego się rubel do tej pory osłabiał. Po prostu nie oglądają naszego programu. Nie oglądają naszych programów. Natomiast powiedziałeś bardzo dobre zdanie i chyba nie zauważyłeś. Propaganda jest odporna na wszystko. Tak, propaganda jest odporna na wszystko, natomiast gospodarka niekoniecznie. Nie. I w związku z tym, że on się osłabia, bank centralny organizował różnego rodzaju działania, które miały wzmocnić tego rubla. Dostał taki rozkaz od samego cara. No i tutaj byliśmy świadkami podwyżek stóp procentowych. One doszły do w tym momencie 13 punktów procentowych, czyli dosyć wysokiej wartości, bo to jest bardzo duże utrudnienie dla wielu firm, również dla kompleksu zbrojeniowego, no bo ten pieniądz jest droższy. Natomiast okazuje się, że pomimo tego i pomimo zachęt i tego, co mówił bank centralny, czyli we wrześniu firmy zwiększyły ilość transakcji walutowych i sprzedaż walut o 27%, no to nie wpłynęło to na kurs rubla. Ten kurs rubla cały czas się umacniał, on się zatrzymał gdzieś w tym momencie w okolicach 100 rubli za dolara, tudzież 102 za euro. W piątek dzisiaj mieliśmy 97, ale to już było po pewnej decyzji. No w związku z tym w czwartek car zadecydował i wydał dekret, w środę, 11. To było w środę wieczorem, wydał dekret, że tutaj ma nastąpić coś takiego, że do tej pory była tak zwana dobrowolna sprzedaż walut przez eksporterów. Tych walut na rynku rosyjskim jest cały czas za mało, ja o tym wielokrotnie mówiłem, świadczą o tym na przykład transakcje walutowe i to dotyczy głównie juana oraz dolara, w mniejszym stopniu euro, ale tutaj też są problemy.
W każdym razie no, car zadecydował, że będzie przymusowa sprzedaż dewiz przez eksporterów. Został wprowadzony dekret, natomiast jak ma się to odbywać, kogo ma dotyczyć, zostało utajnione. Teraz rząd ma 24 godziny, to już bodajże minęły te 24 Minęło. Nadal nie przygotował odpowiednich takich wykonawczych, nie wiem, dekretów, no jakichś działań, tak, no bo tutaj, żeby coś takiego wprowadzić, no to wiele rzeczy musi się wykonać, to znaczy firmy powinny się dowiedzieć, że na przykład ich to dotyczy. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, nie, że co teraz bierzesz telefon i dzwonisz, halo, tam wiesz, nie wiem, jakieś doradztwo podatkowe, czy nie wiem, kto w tym momencie, czy ja mam płacić? To jest tajemnica. Ale co się stanie, jak nie zapłacę? To jest tajemnica. Nie powstała po pierwsze lista, prawdopodobnie ta lista nie powstanie, a rząd twierdzi, że będzie selektywnie wybierał eksporterów, którzy będą podlegali po pierwsze nadzorowi, zaraz przejdziemy właśnie do nadzoru, no i tej obowiązkowej sprzedaży walut. Według rządu, bo dekretu nie, według Putina to tak ma nie wyglądać, natomiast według rządu jest to tymczasowy środek, który będzie stosowany przez pół roku. Tak wiadomo, tymczasowy środek prowizorka działa przez lata, więc jest tu szansa, że będzie to przez lata, a być może trwale wprowadzone. I kogo ma to obejmować? To, co już wiemy. Wiemy, że ma obejmować firmy, których dochody walutowe to jest około 60%, czyli nawet te przychody. No czyli no możemy sobie tutaj założyć, że duże firmy naftowe będzie to obowiązywać, dużych producentów rolnych, którzy na przykład produkują pszenicę, wysyłają ją na eksport, na pewno dużych producentów metali żelaznych, nieżelaznych, dużych producentów nawozów i tak dalej. I mogę ci przerwać, bo ja coś tak mi świta, że chyba dostaniemy dużo materiału na wtorek. Wiesz dlaczego? Wyobraź sobie sytuację, że nikt nie wie, kto ma płacić i będzie selektywne. Wiesz, puk, puk, dzień dobry, tu starszy komisarz walutowy, wasza firma została wybrana do wypłacenia nam dolarów. Przyjechałem z tymi tu oto walizkami, poproszę dolary. Tak to nie będzie wyglądać, to poczekaj, to może powiedzmy sobie jak ten. No i teraz tak, firmy mają obowiązek przeprowadzać właśnie sprzedaż i transakcje. Teraz tak, nie jest ustalone i to rząd również ma w sposób dynamiczny, to jak te cła takie, wiesz, wszystko jest dynamiczne, tak? W sposób dynamiczny zarządzać tą sprzedażą. To znaczy ma to wyglądać tak, że firmy będą zobowiązane, to już wiemy, że będą zobowiązane do tworzenia harmonogramów i teraz trzymaj się, zakupu i sprzedaży walut. Okej, czyli kompletna abstrakcja. No kompletna abstrakcja, no bo wyobraź sobie sytuację, że to jest jakby... To nie jest planowanie... To takie przekleństwa trochę mi ale no jak możesz sobie zaplanować, masz jakieś transakcje, pozyskujesz klienta, a oni na przykład chcą, żebyś zaplanował ileś miesięcy najlepiej do przodu i dał im harmonogram, kiedy ty będziesz kupował walutę, kiedy będziesz ją sprzedawał. Bo ktoś musi to skontrolować. To, że skontrolować, to zaraz dojdziemy do tego, natomiast jak sobie wyobrażasz, a jak ci się ten kontrakt sypie, jak ci ktoś się opóźni, no jak ci się zepsuje jakaś maszyna i musisz ją kupić na przykład, nie? A tu według harmonogramu przez najbliższe 3 miesiące nie możesz, bo... Tak, bo mają podlegać kontroli i harmonogramowi nie tylko sprzedaż walut, ale również zakup. Dlatego, że przy okazji tego dekretu planuje się, bo są jak gdyby 2 cele tego dekretu, bo my powiedzieliśmy o jeden, czyli sobie, żeby ten poziom powiedzmy kursu dolar-rubel poprawić, no i żeby żeby tego rubla umocnić. Natomiast jest drugi powód, o którym się dowiedzieliśmy
bodajże wczoraj, bo rząd powiedział, że mają być kontrolowane właśnie transakcje kupna i również ma być kontrolowane, czy i gdzie te waluty przepływają. Czyli nie tylko, że ty sobie. Bo na samym początku było mowa o tym, że no firmy mają sprzedawać, tak? Czyli jeszcze w zeszłym roku mieliśmy sytuację, że one były zobowiązane do sprzedaży 80% swoich przychodów tych walutowych. I to była bardzo prosta regulacja. Oczywiście ona była bardzo szkodliwa, natomiast była bardzo prosta i bardzo czytelna. Nie? No bo jak się nie zastosowałeś, no to mogłeś liczyć się z konsekwencjami. A teraz nie wiadomo, ile ja procent mam sprzedać, rząd będzie lub firma monitorująca będzie mi to narzucać, nie wiadomo jak długo, czyli ja będę tworzył harmonogram, taki wiesz, plan i teraz prawdopodobnie instytucja monitorująca będzie również instytucją, która będzie mi akceptowała ten plan. Oj, jaka korupcja. Ale w ogóle wiesz, że ja sobie tam przedstawiam, mówię tak i tak i tak, no i to jest tam jakiś moja propozycja, no i ktoś na przykład z rządu powie więcej macie sprzedawać. Co ciekawe, jest jeszcze bardzo ciekawe też założenie, że na przykład firmy będą mogły sprzedać walutę, na przykład będą zobowiązane do zwiększonej sprzedaży, ale następnego dnia albo nawet w następnych 5 minutach mogą odkupić tą walutę. Ale już po wyższej cenie. Tak, bo tu chodzi o to, żeby zwiększyć ilość tych transakcji i zwiększyć płynność, bo problemem jest obecnie na rynku i tego rząd jak gdyby udaje, że nie widzi. No problemem jest to, że jest za mało waluty, za mała jest płynność, no i w ten sposób będzie próbowało się zwiększyć płynność. No oczywiście jak ktoś będzie sprzedawał tą walutę, no to nie będzie za 5 minut kupował, bo to jest trochę też bez sensu, będzie raczej sobie tak faktycznie planował, żeby to sprzedać w odpowiednim momencie i w odpowiednim momencie sobie odkupić, nie? No niemniej pomysł wydaje się w tym momencie szalony. No i teraz kogo ma dotyczyć? Powiedzieliśmy sobie, że 43 nawet nie firmy, tylko grupy firm, a więc ta lista może być bardzo długa. Ponieważ nie ma opublikowanej obecnie listy, nawet tajnej listy, no to będzie prawdopodobnie działać tak, no zobaczymy, no ale to rząd, a dokładnie nawet nie rząd, tylko Rosfin Monitoring, czyli co to jest Rosfin Monitoring, może wytłumaczmy. To są właśnie ci komisarze walutowi i Rosfin Monitoring w Rosji powstał jakiś czas temu, 20 bodajże 2 lata temu. To jest Federalna Służba Monitoringu Finansów Federacji Rosyjskiej. W skrócie, jak wszystko w Rosji, ROS, to tam wiadomo, Rostat, właśnie Rosfin Monitoring, łatwa nazwa. Roskosmos. No i ona, Roskosmos, tak, ona wszystko podlegała... z przedrostkiem ROS, wiadomo jakie jest jakości. Jakości, tak. Ona podlegała Ministerstwu Finansów do bodajże 2000, już nie pamiętam, 4 czy któregoś, nie, do 2007, natomiast od 2007 podlega bezpośrednio pod premiera, pod rząd. No jest taką coraz bardziej widać niezależną instytucją, natomiast czym ona do tej pory się zajmowała? Ona zajmowała się analizą informacji o transakcjach finansowych, a więc no dobry kierunek, ale w celu zwalczania prania pieniędzy głównie, finansowania terroryzmu, no i różnego rodzaju przestępstw. No w każdym, tam u nas jest tam częściowo, również są takie instytucje, tak, i czy mamy część KNF-u, która gdzieś tam się tym zajmuje, czy też Banku Centralnego i tak dalej. Każdy z banków też ma takie swoje organizacje, no tutaj w Rosji oczywiście coś takiego występuje. Natomiast teraz oni mają czymś innym się zajmować. Oni będą musieli sprawdzać, czy firma realizuje narzucone lub no narzucone, tak, no powiedzmy narzucone harmonogramy zarządzania swoimi walutami, czyli w odpowiednim momencie kupuje, w odpowiednim momencie sprzedaje i teraz gdzie będzie również zajmować się przepływami, bo drugim tym aspektem, o który rząd się bardzo martwi, to że pieniądze wypływają z Rosji. Czyli, że może się okazać, że te waluty wcale nie są kumulowane w rosyjskich firmach, tylko wypływają na zagraniczne konta.
w jaki sposób, nie wiem, bitcoiny, wiesz, i tak dalej, przykładowo, nie? I że tam być może ci oligarchowie gdzieś wywożą te pieniądze. To szybko się zorientowali, słuchaj, no 1,5 roku. No ale zajęło im, słuchajcie, 1,5 roku, żeby zorientować się, że być może część pieniędzy wypływa z Rosji na jakieś zagraniczne konta. No ale rychło w czas. A więc to jest drugi aspekt, że te firmy będą monitorować. No i żeby monitorować takie transakcje, no to możesz sobie wyobrazić, że tutaj potrzebujemy dwóch rzeczy. Jakiegoś systemu i ludzi. I ani jednego, ani drugiego w tym momencie Rosfin Monitoring nie posiada. To znaczy ludzi jakiś oczywiście posiada, natomiast żeby zrealizować ten dekret, no to, bo to nie będzie tylko na zasadzie, że firma musi coś tam sprzedać w jakimś, tak, nie, takie proste, tylko trzeba będzie monitorować, kiedy ona sprzedała, a takich transakcji walutowych no mogą być tysiące, tak, czy nawet dziesiątki tysięcy, nie? Ja bym się za bardzo nie przejmował. To nie jest tak, że pani Wiera, tak, czy Anton przyjdzie do firmy, tak, i tu pokażcie księgę, tak, przepływów finansowych, tak, i będzie przeglądać sobie, kiedy jaka transakcja była, tylko no to są tego tysiące różnego typu. Ale kto by się tym przejmował, przepływy. Paweł? Nie, ja wiem, tylko mówię, dlaczego teraz rząd ma z tym problem i rząd i ten Rosfin Monitoring, bo oni jeszcze nie mają żadnego systemu takiego centralnego, znaczy żadnego w ogóle nie mają do monitorowania tego. A ja ci powiem, jaki będzie system. Ja już to widzę oczami wyobraźni, że przyjdzie komisarz, tak. Jest plan, trzeba przelać do rządu 50 milionów dolarów. 50 milionów dolarów w dolarach, ale my nie mamy. To jest już wasz problem. Towarzyszu chyba wtedy jeszcze dodadzą na koniec. No. Nie, ale to wiesz, z jednej strony, ale z drugiej strony wyobraź sobie, bo to jeszcze są takie oczekiwania, że teraz Rosfin Monitoring sprawdzi do tyłu część transakcji, czyli zrobi na początku, wiesz, wejdzie do firmy, audyt, jak do tej pory, gdzie te pieniądze były, jakie były przepływy, no i do przodu będzie na bieżąco to monitorował. No nie wiem, jeżeli ktoś prowadził jakąś tam większą, mniejszą firmę, no to może sobie wyobrazić. Jak wyglądają kontrole w ogóle, nie? Jaki to no jest stres kontrola takiego urzędu skarbowego, no razy, nie wiem, razy ileś tam, no i to skoro nie masz systemu, no to co, trzeba to na żywo? To będzie taki przyzakładowy komisarz, który będzie... On będzie spisywał zasady co 2 tygodnie. Na serwetce. No gdzie on to będzie spisywał, nie? No sobie może tam skontrolować na dany, ale to ma być taki, wiesz, no teoretycznie online monitoring, nie? Czyli online bez systemu online, no to jak to może wyglądać? Raz w miesiącu będzie na przykład kontrola przeprowadzana, czy tam nie ma... Ja nie myślę, wiem, wiesz, no, myślę, no i teraz rząd musi zjeść to ciastko, tak, no i z tym Rosfin monitoringiem, no i sobie jakoś te działania zaplanować, tak, no i teraz zobacz ile ludzi, no bo jeżeli chcesz skontrolować taką, nie wiem, Rosniefti, którym, no nie wiem ile tam tych tysięcy czy setek tysięcy transakcji ma różnego typu, I to żeby było tak, bo zobacz, masz jak gdyby jedną firmę, ta firma ma firmę, bo to są holdingi, tak, jakąś spółkę, ta spółka, tak, to są jak gdyby dziesiątki transakcji, bo czasami masz też transakcje tak walutowe, nie poza Rosję, tylko w obrębie, no a żeby ten system działał, no to musisz też przepływy poza, no bo ty sprawdzisz sobie, a komu przelewaliście, a tu takiej firmie rosyjskiej, a to spoko, jak rosyjskiej to spoko, nie? A już tamte nie sprawdzą, nie? A więc rozumiesz, tak? To trzeba jak gdyby cały łańcuch tych transakcji sprawdzić. Ale to nie tylko chodzi o ludzi. To musisz mieć całą rzeszę ludzi, która jest kompetentna, która się zna na tym i będzie wiedziała, co się dzieje, bo teraz to zatrudnisz ludzi z łapanki. Nie, no tam teoretycznie mają, no bo oni gdzieś tam robili sprawdzanie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a więc sprawdzali te przepływy. No tylko to wiesz, to było na taką małą skalę, na zasadzie takiej, że przyszła do ciebie prokuratura, powiedziała, że słuchajcie, tutaj trzeba sprawdzić, albo oni sami wszczynali, bo były jakieś podejrzane transakcje, doszły jakieś do nich informacje.
tudzież konkurencja doniosła, bo to tak najczęściej było, że ktoś tam coś robi, no i wtedy za odpowiednią kwotę oni tam sprawdzali, no ale to nie były 43 grupy, to przecież w obecnym tym systemie i pomyśle, no to mogą być setki, a nawet tysiące firm, które będą podlegały temu systemowi. Zobaczymy, ile tych firm będzie, bo też nie wiemy, czy to będzie 200, 300, 1000, 2000, tak? Bo teoretycznie firm, które 60% tych przychodów walutowych, no to możemy nawet liczyć do 1000 firm, czy nawet ciutkę więcej, nie? I kiedy to ma zacząć działać? To już ma zacząć działać. Już ma zacząć. Pieniądze od poniedziałku mają zacząć spływać do rządu. Rozumiem. Już nie ma żadnego takiego, wiesz, ponieważ nie mamy, bo o co chodzi? Powstał dekret, a ta ustawa taka wykonawcza jest tajna. No to tam chyba będą strzelać do ludzi, skoro to utajnili, bo ja nie widzę innego powodu. Znaczy wiesz, oni podejrzewam, że będą to tworzyć. A jest no tak utajnione, żeby nie było widać, że tam jest pusta kartka. Tak, że na razie wiesz, jest słabo, jest pusto, że będą zmieniać ciągle, wiesz. Spowoduje to jakiś niesamowity chaos, niesamowite problemy. Na razie rynek, bo spójrzmy jak gdyby na rynek w piątek, no widzimy, że po tych pierwszych spadkach, które obserwowaliśmy w czwartek, no to widzimy, że ten rynek, jeżeli chodzi o w piątek, zatrzymał się tam powiedzmy na tych 97, no i gdzieś się zaczyna też stabilizować. Dlaczego tak się dzieje? No bo rynek też czeka, co dalej, nie? Nie wie, w którym kierunku. No pójść, tak, wiesz, no, żeby wykonać ile film to będzie, tak, musisz mieć jakąś wiedzę, nie? A tu nie jakąś masz wiedzę, żadnej... tu nie masz, tu masz bardzo małą ilość tych informacji. Wygląda to przerażająco przede wszystkim, jeżeli chodzi o te firmy. Paweł, ale to nie jest aż tak mało informacji, skoro my 23 minutę na ten temat mówimy. Nie, no tak, natomiast wiesz, jest za mało informacji, żeby rynek na przykład stwierdził, że ten cel jak gdyby dla rubla, dla dolara to jest 90, nie? Bo jeżeli nie będzie informacji, a wszystko wskazuje na ten moment, że tych informacji będzie skąpo, to może być sytuacja, że ten rubel znowuż zacznie się osłabiać. Dlaczego? No dlatego, że cały czas nie ma wpływu takiego realnego, bo rubel zaczął się umacniać po tej informacji, czyli to był taki bardziej emocjonalne umocnienie, że coś będzie, że jest ten przymus sprzedaży, no ale jeszcze tego przymusu fizycznie nie ma, no bo teraz jest trudno to zrealizować. Być może niektóre firmy zaczną i tu być może rząd liczy na taki efekt, wiesz, psychologiczny, nie, że zapowiadamy wam te różnego kontrole. A to my to zróbmy już, żeby... To coś tam sprzedajmy, żeby mieć, tak, bo oni do tyłu będą sprawdzać i tak dalej, to może wyjdźmy przed szereg i coś zacznijmy sprzedawać te waluty, tylko wiesz, nie wiesz ile, nie wiesz co, tak, więc też nie będą takie do końca chętne, no ale niektóre mogą tak stwierdzić, że dobra, coś tam sprzedajmy, żeby, nie. Ale może być też odwrotny efekt, bo skoro fizycznie nie ma wpływu, tak, no to dopóki nie przyjdzie nam rozporządzenie, co my mamy zrobić, no to żadnej waluty na rynek nie wypuścimy. Nie? A więc tutaj mogą być różne strategie. Jedne firmy mogą podejść tak. Wiesz co, firmy mogą pójść na ostro, no to wyślijcie nam tych komisarzy, niech kontrolują. No bo i tak wyślą. Nie, bo i tak niech kontrolują. Tak. Dopóki nie skontrolują, tak. Nie mogą podjąć decyzji, a to mogą być miesiące. A to może minąć, tak? No bo wiesz, wprowadzenie tego systemu, jeszcze jakby był jakiś system taki, pod który oni mogą się podpiąć, nie? Transakcyjny i w tym systemie na przykład skorzystałem z jakiegoś systemu transakcyjnego, tak jak u nas, nie wiem, jest system, oni też mają system podatkowy do rozliczania podatku, wiesz, nie? Ale do przepływów walutowych nie ma systemu. U nich, tak? W innych krajach może jest, tak? Natomiast w Rosji nie ma takiego systemu. No i tego systemu w miesiąc nie napiszesz, a nie możesz skorzystać z systemu podatkowego, bo do czego innego służy, tak? Tam się rozliczasz w rublach, a tu patrzysz jakieś wymiany. No można coś próbować robić z systemami bankowymi, korzystać z tych systemów bankowych, no ale to też nie jest takie, wiesz, szybkie, żeby wykorzystać jakiś system bankowy do wyłapywania różnego rodzaju, no bo wiesz, czym oni będą zainteresowani? No różnego rodzaju odchyleniami, nietopowymi jakimiś działaniami i tak dalej, no i jakąś dużą ilością na przykład zakupu waluty,
nie, bo chcieliby wiedzieć, że jakaś firma bardzo dużo kupuje waluty, bo to będzie wpływać na cenę. A jeszcze jest jedna rzecz, dlaczego rząd upiera się na tym, żeby to nie było takie sztywne i żeby było dynamiczne? Bo pomysł jest taki, że strzelać w te najważniejsze firmy i je topić niechcący. Tak, i żeby przypadkiem, bo oni nawet się tak tłumaczyli, żeby przypadkiem zbyt mocno nie wzmocnić tego rubla. Czyli chcą tak, wiesz, wyśrodkować, nie? Czyli na przykład powiedzieć, no dobra, wam to już odpuszczamy. Tylko wyobrażasz sobie, jak podatny ten system będzie na korupcję? No to jest pierwsza myśl, która mnie... Bo to jest pierwsza myśl, która przychodzi, wiesz, tak? Wchodzi ci ten komisarz, tak. Ty mówisz, dzień dobry, panie komisarzu, napijemy się kawki, panie komisarzu, tu dla pana Kuberta, panie komisarzu, albo herbatka, no zależy co i jak. Ale, a pan po prostu nie będzie, albo będzie pan bardzo powoli sprawdzał, panie komisarzu, te nasze transakcje, żeby to trwało 3 miesiące, albo nie zauważy pan, panie komisarzu, tych oto 3 przelewów na Kajmany. Tak. No, to tak wygląda, no, bardzo, bardzo sympatycznie. Pamiętajmy, że to jest Rosja, tak? No nie masz systemu takiego, wiesz, informatycznego, tylko to gdzieś jakoś ręcznie, no to samo się gdzieś tam prosi. Słuchaj, przy poprzednim naszym specialu, tym komentarzu dnia, omawialiśmy Bliski Wschód i omawialiśmy to, że rząd rosyjski bardzo wysoko negocjuje, że ma taką nitkę hazardzisty. Tak. I ta sytuacja mi troszeczkę przypomina tamtą, gdyż była zapowiedź dobrowolnego, zapłaćcie tę walutę, oddajcie nam tę walutę, bo jak nie, to my was przymusimy i firmy powiedziały, no to nas przymuście. No trochę oddały, no patrząc na dane, no teoretycznie pytanie jest, na ile to są... No okej, no chyba prawdziwe, 27% teoretycznie we wrześniu więcej waluty było z firm, ale i to jest ciekawe, skoro było jej więcej i to nie wystarcza, to znaczy, że sytuacja pogarsza się i zapotrzebowanie na waluty zwiększa się. No i firmy może powiedziały, to może niepokoić. Więcej nie damy, chcecie na noże, to chodźcie na noże. I rząd się obudził z ręką w nocniku, no tak, no to trzeba by było jakiś system, jakiś komisarzy, no i wypuszczają jakieś tajne, bo to tak wygląda, że oni myśleli, że będą negocjować wysoko, aż się firmy złamią. A firmy powiedziały takiego, to kontrolujcie. Ale może też być wiesz, taka sytuacja, że no nie mają też za bardzo wyboru, bo co niektóre nie mogą tego zrobić, nie obniżając mocno swoich zysków, tak? Przychodów, tak, nie tnąc kosztów dodatkowo. No każdy jak gdyby działa, nawet jeżeli jest oligarchą, no to działa dla dobra firmy, w tym wypadku dla dobra siebie, tak? A nikt nie działa dla dobra rosyjskiego rządu, tak? Nawet chyba nie możesz działać na szkodę firmy. No nie możesz. Chyba prawnie to obowiązuje. Prawnie jest to, tak. No ale nie w Rosji, no to wiesz. No okej. No bo jakby patrzeć, no to sporo tych jak gdyby rozporządzeń rosyjskich, no, które są właśnie te niby dobrowolne, no bo co to znaczy? No powinno być i wiele jak gdyby też tych na początku, teraz to już nie, bo te związki takie, tam też były takie związki pracodawców, no się oburzały, no ale jak, no mamy działać na szkodę własnych firm, nie, no nie możemy przecież. Jak będzie prawo, no to prawo będziemy stosować, no ale takie, że coś dobrowolnie i no to albo, tak? I tu miały oczywiście rację, tak? No bo nie powinno być. No to rząd wypuścił prawo, które jest pustą kartką i jest utajnione na razie. Tak. Może być utajnione? Może być utajnione. Mogą być tam dynamicznie tworzone przepisy w Rosji? Mogą. Mogą być tworzone przepisy, które działają wstecz? Jak wiemy, w Rosji mogą. A więc tutaj mamy taki dziki wschód w tym zakresie i to jest drugi przykład po tych ruchomych cłach. Bo pamiętaj, kogo dotyczą ruchome cła. Tak. Ruchome cła dotyczą też eksporterów. Tak. A więc jaką jeszcze macie sytuację, zwróćcie uwagę, ja przypominam, o co chodzi z tymi ruchomymi cłami. Ruchome cła mówią o tym, że zapłacicie taki podatek za cło eksportowe w zależności od kursu dolara. Tak. Nie? Który jest niezależny od was, nie? A tu macie przepis, którego nie ma, jest utajniony. Ile dolarów macie oddać rządowi? Tak. I wy nie wiecie, przyjdzie komisarz walutowy i on powie, wy zaproponujecie tyle, a on powie,
Tyle jeszcze sprawdzicie w międzyczasie. Nie, wiesz, to może być na takiej zasadzie. Mało. Mało wie pan. Mało, nie? Tak. No i potem okaże się, że w porządku. Że jednak okej, w porządku. A dlaczego, to oczywiście się dowiecie. Ja mam takie ogólnie wrażenie, że wprowadzane to prawo, a i te dekrety są coraz ciekawsze, są coraz takie ciekawsze bardziej i coraz mięsiste. bardziej korupcjogenne, no tak. bo te cła, no zobacz, przecież to jest jak gdyby od razu tak się prosi, tak, że przy tych cłach. Dlaczego to jest korupcjogenne jeszcze przy tych cłach wspomnimy? No dlatego, że tam jeszcze nie wiadomo kiedy, za jaki okres macie zapłacić. Kto to będzie właśnie, może też Rosfin Monitoring, może ci sami komisarze będą sprawdzać, czy odpowiednie cło zapłaciliście, bo cło jest, pamiętajcie, płacone od kursu. No ale teraz jest pytanie, od kursu. Panie Janeczku, ale z którego dnia ten kurs? Z którego dnia ten kurs, nie? Tak. Tutaj może wpiszemy w tej transakcji datę sprzedaży tam sprzed tygodnia, nie? Kolejna koperta. A nie mamy przecież systemu monitoringu transakcyjnego online, to może słuchajcie, w tych systemach firmowych, a może to na przykład część firm stwierdzi, trzymali to wcześniej elektronicznie, to był błąd, trzeba przejść na papierowy system, bo tam wiesz, papier wszystko przyjmie. Sankcje, nie ma Excela, nie ma tego, musieliśmy przejść na papier. Bo wiesz, powiedzmy jakiś system taki transakcji, które tam masz w firmie, no to łatwiej, znaczy trudniej sfałszować, nie? Taki, że tam zapisujesz sobie tam w książce. To myślę, słuchajcie, jeżeli macie rodzinę w Rosji lub z jakiegoś powodu oglądacie nasz program, a mieszkacie w Rosji, wysyłajcie CV na takiego komisarza. No, taka robota się szykuje. Kroi wasze się dzieci i dzieci waszych wnuki, dzieci będą ustawiane. Tak. Rosfin Monitoring stanie się bardzo ważną organizacją, do tej pory niedoceniana, tak, bo jakieś tam pranie pieniędzy, wiadomo, że w Rosji nikt nie pierze pieniędzy, sami porządni ludzie tam mieszkają, a teraz będą mieli dodatkowe możliwości. Jak to wpłynie na kurs rubla, bo tutaj się pytacie, nie wiemy. Szczerze, ja nie zakładałem komisarzy walutowych, zakładałem w tych swoich prognozach, że stanie się, i to mówiliśmy, nie, że będzie ten przymus, mówiliśmy, że on się w którymś momencie pojawi i to też mówiłem na live'ie, że to jest nawet też bardziej racjonalne, ale ja obstawiałem, że na przykład będą im kazać sprzedawać 20% zgromadzonych walut, czy coś zaczną się od maja jakieś wartości. Jakieś takie tu być nudne, może będzie podobnie, tak, ale nie zakładałem, że będzie jakiś Rosfin Monitoring, który będzie sprawdzał te przepływy, będzie to monitorował, tylko będzie na zasadzie takiej, że narzuci się tym firmom i one, dopóki ich się nie skontroluje, no to będzie na zasadzie takiej, że mają sprzedać, jak rząd będzie widział, że nie sprzedają, no to wtedy jakaś tam kontrola, tak, a nie na zasadzie jakiejś ciągłej kontroli. I kontrolowania tych przepływów, ale widocznie jakimś problemem, my tego nie wiemy, jest wypływ tej gotówki i tych dolarów, i tych dewiz z Rosji. Tak, skoro oni coś takiego tutaj proponują. Jak myślisz, ile potrzeba czasu, żeby zorientować się, jak to będzie wyglądać? Miesiąc? 2? Nie, myślę, że krócej, już jakieś pewne, jakieś tam będą informacje, jakieś przecieki będą, jak to będzie realizowane. Oczywiście najlepsza opcja byłaby dla rządu taka, jakby oni to zapowiedzieli, teraz rubel się umocnił i sama ta zapowiedź by spowodowała, że on by tam szedł na przykład do 85. Ta licytacja. Wystarczyłaby ta biała kartka i nie trzeba by było nic robić, nie? I by powiedzieli, nie, my tam tak dynamicznie zarządzamy i w sumie teraz jest abolicja na te kontrole, jest okej, ten rubel jest okej, nie? Bo tutaj wiesz co, wszystko to chyba tak wygląda, że car nakazał, oni coś chcą robić, i tak od głupoty do głupoty. Tu ten czynnik X jak gdyby przepływa w tym roku w dosyć dużej ilości, tak, pomiędzy i rządem, i otoczeniem Putina, i rosyjskimi instytucjami. A będzie coraz gorzej. Będzie gorzej, dlatego że szykują się zwiększone wydatki wojenne w przyszłym roku, co będzie wiązało się... I cięcia. W takich poważniejszych tematach. Ale teraz chyba myślisz, że w Rosfin Monitoringu to chyba będą
wakaty, będą zatrudniać. Nie? Gdyby mieli oddział w Polsce, ja ślę CV, bo to naprawdę szykuje się dobra Znaczy, fucha. znając Rosję, to jeszcze potrafią, tak, jeszcze by potrafili powiedzieć, że tymi samymi ludźmi macie to zrobić, po co wam jacyś tam robić. Wiesz co, i to się da zrobić tą wąską grupą ludzi. Po prostu oni tylko mogą przyjechać, wziąć kopertę, ale absolutnie nie otwierać komputerów i nie zaczynać sprawdzania. To wtedy tak. Myślę, że w wielu przypadkach tak się to zakończy. Tak to się zakończy, w niektórych pewnie nie. Ale słuchaj, ale to może być też mechanizm na buntujących się oligarchów. Tak. Na konkurencję, wiesz. Na konkurencję. Różne takie, wiesz, możesz sobie... Tu się lewary otwierają, wiesz, bo na ciebie przyjedzie komisarz, który będzie przeglądał, a na ciebie ja już go opłaciłem, powiedziałem tak, u mnie ma być w porządku, ale u tamtego to ma pan coś znaleźć, tak, panie Anton, no tak. Myślę, że chyba temat wyczerpaliśmy. Tak. Piszcie komentarze, jeżeli jest coś niejasne, jeżeli chcielibyście coś usłyszeć. Temat jest rozwojowy, tak samo jak cła eksportowe jest rozwojowy. Zobaczymy za kilka miesięcy, jak to w praktyce będzie realizowane. No, najbardziej optymistyczna wersja jest taka, że nie będzie realizowane dla rosyjskiej gospodarki. Natomiast najbardziej pesymistyczna, że ktoś sobie weźmie do serca i te koperty będą zawijane i będzie to na dużą skalę na przykład. No to byłaby tragedia dla rosyjskiej gospodarki. A jak będzie? Nie wiemy. A jeżeli jakimś cudem obejrzałaś lub obejrzałeś ten film i widzisz nas po raz pierwszy, a chcielibyście się dowiedzieć, jakie będą konsekwencje tego, naciśnijcie klawisz subskrypcja, dajcie dzwoneczek, aby nie ominąć następnej części, bo myślę, że się pojawi. Z mojej strony wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.